Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie w nowym odcinku, w odcinku słówkowym. Bardzo dawno nie było takiego odcinka. A słuchajcie, ostatnie wydarzenia w Izraelu skłoniły mnie do takiej refleksji, że z Izraelczykami można dogadać się bez znajomości hebrajskiego. W zasadzie można się z nimi porozumieć bez słów, albo znając zaledwie kilka. Pierwsze słówko, które co prawda z pochodzenia jest słówkiem arabskim, ale jakbym miała, słuchajcie, wybrać najczęściej używane słówko w Izraelu, takie, które słyszycie na ulicach kilkadziesiąt razy dziennie, to byłoby to właśnie to słówko, czyli jala. No i jala jest tak uniwersalnym słówkiem, ma mnóstwo znaczeń, a w zasadzie chodzi o to, że Izraelczycy używają go do wyrażenia bardzo wielu emocji. Pierwszym znaczeniem jala jest po prostu chodźmy, czyli na przykład wychodzimy z domu i mówimy okej, jala, w sensie okej, wychodzimy. Może też być takim gestem pospieszania kogoś, czyli mówimy no jala, 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 czyli szybciej, szybciej, szybciej. Może być też na przykład pożegnaniem. Rozmawiacie przez telefon i mówicie do, nie wiem, pani na infolinii okej, jala, bye, czyli okej, jakby zrozumiałam, co pani do mnie powiedziała, kończymy już tutaj rozmowę, wszystko jasne, do widzenia, cześć. No i może też wyrażać aprobatę, czyli nie wiem, na przykład partner proponuje Wam lub partnerka wyjście do kina, a Wy odpowiadacie jala, czyli jakby okej, zgadzam się, chodźmy do tego kina. Jala, mami, drugie słówko, bez którego nie da się żyć w Izraelu, jest bardzo krótkie, na pewno je zapamiętacie, to nu. Nu jest słówkiem, które często w wymowie jest dosyć takie chamskie, bym nawet powiedziała, dlatego że Izraelczycy używają go zazwyczaj w takim kontekście, kiedy są zniecierpliwieni. No i nu to jest takie trochę polskie, chociaż nie wiem dokładnie, jak to przełożyć na język polski, no ale właśnie najczęściej używane właśnie w kontekście pospieszania kogoś. Pani kasjerka liczy, ile ma Wam wydać reszty, klient jest zniecierpliwiony i mówi jej takie wiecie, takie oczekiwania, no, szybciej. Bardzo nie lubię swoją drogą tego słówka, ale co jest smutne, to to, że to słówko się bardzo udziela i z czasem, kiedy jest się dłuższy czas w Izraelu, to się to słówko do Was przykleja i nie chce się odczepić, więc sama zaczęłam go używać. Izraelczycy używają nu też na przykład, kiedy rozmawiają z kimś i chcą, żeby ta osoba kontynuowała swoją wypowiedź. Czyli opowiadam przyjaciółce swoją historię, a ona słucha, chce wiedzieć więcej, więc mówi w sensie okej, kontynuuj. Nu lubi się łączyć z innymi popularnymi w Izraelu słówkami, na przykład ze słówkiem daj. Daj to w naszym polskim oczywiście daj mi coś, a po hebrajsku daj to przestań. Izraelczycy mówią no daj, no przestań i właśnie wymawiają to z takim akcentem no daj. Z takim bardzo zniecierpliwionym, albo mówią na przykład nu bemet, czyli no naprawdę, no bez jaj. Nie wiem, jak to dosłownie na polski przełożyć, ale mniej więcej taki jest kontekst. No i to właśnie używane jest wtedy, kiedy Izraelczycy są z czegoś niezadowoleni. Na przykład, nie wiem, dzwonią gdzieś, ktoś im mówi, czas oczekiwania na paczkę to miesiąc, no i oni wtedy mogą odpowiedzieć nu bemet, no chyba sobie robisz żarty. Jeszcze jedna rzecz mi się znów przypomniała, na przykład mówi się nu az, czyli no i co? I to jest też takie znowu zniecierpliwienie, bo w ogóle wiecie co, Izraelczycy są strasznie niecierpliwi i widać to właśnie po ich języku. Stam. No i stam to jest słówko, które bardzo długo mi zajęło, żeby się zorientować, o co w nim tak naprawdę chodzi. Stam oznacza żart, ale w takim kontekście, że na przykład mówię komuś, no słuchaj, kończę dzisiaj pracę o 12 w nocy, a ktoś mi odpowiada, co ty żartujesz tak późno? A ja mówię, stam, czy ja żartowałam, to był tylko żart. Stam może też oznaczać taką byle jakość, czyli na przykład mówię, ktoś mnie pyta, jak tam film, byłaś w kinie, jak Ci się podobał film? A ja mówię, stam, czyli ten film był taki byle jaki. Może też oznaczać nic, w takim na przykład kontekście, że dzwoni do mnie ktoś i pyta, no cześć, co tam robisz? A ja mówię, stam. Czyli nic takiego szczególnego nie robię, na przykład, nie wiem, siedzę w domu. Kolejny zwrot to eize keta. I słuchajcie, przysłuchujcie się dokładnie, jak wymawiam te zwroty, bo właśnie z takim akcentem wymawiają je Izraelczycy. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo izraelskiego akcentu nie nauczę się pewnie nigdy, ale generalnie bardzo istotne jest to, jak Izraelczycy te zwroty wymawiają.
Eizeketa oznacza na przykład coś w stylu, no co ty gadasz, ale sprawa, ale rzecz, ale jaja, no wiecie o co mi chodzi. Pojechałam nad morze na tydzień, ale skończyło się, że zostałam tam na 3 miesiące. I wtedy mój znajomy może odpowiedzieć, Eizeketa, ale w ogóle, ale wydarzenie, o. Kolejne niezbędne słówko to kilu. No i kilu to jest takie angielskie like, tylko nie like w sensie, że coś lubimy, tylko w sensie. O, to jest właśnie to, słuchajcie. Czyli tak jak teraz próbuję Wam wytłumaczyć, o co mi chodzi i czasem kiepsko mi to wychodzi, no to kilu jest takim przerywnikiem, jak nasze polskie w sensie albo tak jakby. No i kilu jest takim nadużywanym w Izraelu słówkiem, czyli jak Izraelczycy nie wiedzą, jak coś ubrać w słowa, no to będą to słówko kilu wplatać pomiędzy te słowa, jakby kładąc nacisk na to, że nie do końca wiedzą, jak to dokładnie opisać i wtedy mówią takie, no w sensie kilu, czyli to właśnie jest kilu. Opa! No i opa się tak do mnie przykleiło, że chyba nawet jak pojadę do Polski, to będę tego cały czas używać, tak samo zresztą jak pozostałych słówek, które wspominam, bo są strasznie uzależniające. Opa jest takim okrzykiem Izraelczyków na wiele różnych rzeczy. Na przykład mogę powiedzieć komuś, dostałam podwyżkę, a Izraelczyk odpowie opa, czyli właśnie taki okrzyk radości, jakby dumy. Może być też do wielu różnych innych rzeczy, ale jest właśnie takim okrzykiem zabawy, radości, generalnie bardzo pozytywnym. Tym razem okrzyk nie radości, a raczej takiego niezadowolenia to oj wawoj. Oj wawoj, to jest takie nasze polskie oj, ojejej, ojeju, natomiast no, używane właśnie głównie w negatywnym kontekście, czyli nie wiem, mówię właśnie, że straciłam pracę, a ktoś mi mówi oj wawoj, czyli och, niedobrze, straciłaś pracę. Walla, też bardzo częste w Izraelu, swoją drogą też wydaje mi się, że ma pochodzenie arabskie, ale mogę się mylić. Natomiast walla jest takim wow trochę izraelskim, takie o proszę, takim właśnie wyrażeniem zachwytu, podziwu, na przykład nie wiem, chwalę się komuś, że przeprowadziłam się do dużo lepszego, większego mieszkania w dużo lepszej dzielnicy i ktoś mógłby mi w Izraelu odpowiedzieć walla, czyli takie wow, no proszę, ale Ci się udało. Why. I to jest kolejny okrzyk. W ogóle Izraelczycy uwielbiają wyrażać swoje niezadowolenie albo swoją radość zamiast jakimiś słowami rozwiniętymi, długimi, to po prostu okrzykami. No i właśnie why to jest takie wiem, kiedy możecie go użyć. Na przykład, kiedy widzicie kogoś, kto Wam się podoba. Nie polecałabym tego robić w taki sposób, żeby ta osoba to usłyszała, ale jest to dość częste, że Izraelczycy między sobą mówią na przykład, kiedy widzą jakąś atrakcyjną osobę przechodzącą obok, to mówią why. Why? Ma oznacza co? I tutaj właściwie wyłania się ten brak oficjalności, który jest w Izraelu, czasami brak manier, no nie oszukujmy się. No i właśnie to ma oznacza co i nie wiem nawet, czy jest jakiś odpowiednik tego, żeby powiedzieć proszę, chociaż nie, jest. Można powiedzieć slicha, czyli właśnie takie excuse me, no ale Izraelczycy zazwyczaj jednak mówią ma. Nawet są takie żarty na TikToku, że właśnie w Izraelu jak dzwoni się gdzieś do biura obsługi klienta, to agenci odbierający telefony, konsultanci odbierający telefony powiedzą na przykład ma, czyli takie co zamiast słucham. No i w ogóle jak Izraelczycy czegoś nie dosłyszą, to zazwyczaj powiedzą ma, czyli zamiast powiedzieć przepraszam, nie słyszałem, to powiedzą po prostu ma, w sensie co. No i to ma oczywiście łączy się z innymi słówkami, na przykład mala asot, czyli co mam zrobić? En mala asot. Nic się nie da z tym zrobić. Zemajesz, czyli jest jak jest. En mala asot, zemajesz, nic się nie da zrobić, jest jak jest. Takie jest życie w domyśle. No i to en mala asot jest, słuchajcie, to znaczy ono króluje, ten zwrot króluje w Izraelu, dlatego że Izraelczycy no, mają często taki, mówiąc bezpośrednio, olewczy stosunek do wielu rzeczy, więc jak próbujecie coś załatwić, to często usłyszycie en ma lasot, ze ma jesz i tyle. Samo jesz z kolei oznacza jest, czyli na przykład jesz tutim, czy są truskawki? Jak wchodzicie do sklepu, możecie zapytać jesz jain, jest wino.
ale też oznacza znowu okrzyk, może być wykorzystane w kontekście okrzyku, na przykład na meczu, kiedy drużyna, której kibicujemy, strzeli gola, to można powiedzieć jesz! No Izraelczycy tak właśnie krzyczą. Sztujot. Sztujot, moje ulubione, oznacza głupoty. W zasadzie oczywiście ma kilka znaczeń, ale generalnie najprościej tak to przetłumaczyć. No i na przykład sztujot to mogą być głupoty, bzdury, czyli mogę komuś powiedzieć at medaberet sztujot albo ata medaber sztujot, zależnie od tego, czy mówię do kobiety, czy do mężczyzny. No i oznacza to tyle, że gadasz głupoty, gadasz bzdury, opowiadasz bzdury. Mogę też powiedzieć maza sztujota ele, czyli co to są za głupoty, co to za bzdury. Albo mogę powiedzieć sztujot na jakieś pierdoły, czyli powiedzieć, że wydałam w tym miesiącu dużo pieniędzy na sztujot, czyli na pierdoły, na bzdury. Animeta, co oznacza dosłownie jestem martwa. No i to jest słówko, to jest fraza, której używa się często na przykład, kiedy macie na coś ogromną ochotę. Animeta lepica, czyli po prostu zabiłabym, umarłabym, żeby zjeść teraz pizzę. Albo daj animeta, czyli przestań, umieram na przykład ze śmiechu. Albo animet, jeżeli mówi to mężczyzna. Ala panim oznacza dosłownie na twarz, dlatego że panim to twarz, ale tak naprawdę ten zwrot oznacza beznadziejnie, okropnie, mega słabo. Jak było dzisiaj w szkole? Ala panim. Beznadziejnie. Jak tam jedzenie w restauracji smakowało? Ala panim. Bardzo niedobre było. Chaim. Chaim oznacza życie, lechaim oznacza na zdrowie, kiedy wznosicie toast, a chaim sheli oznacza moje życie, ale ten zwrot jest używany na przykład do bardzo bliskich osób. Izraelczycy często witają się tak ze swoimi przyjaciółmi. Chaim sheli, moje życie, tak mówią na przykład do przyjaciół czy do swoich drugich połówek, generalnie do osób, które kochają. Co ciekawe, oczywiście, tak jak gdzieś już kiedyś wspominałam, w Izraelu te relacje międzyludzkie są bardzo bliskie, ale są też czasami bardziej powierzchowne, czyli nikogo w Izraelu nie zdziwi, że powiemy chaim sheli też do jakiegoś dalszego przyjaciela albo nawet kumpla w pracy. Hajusz, Bajusz, Agatusz, czyli moje nowe imię w Izraelu. Izraelczycy uwielbiają dodawać szy do wielu słówek i na przykład zamiast mówić haj albo baj, czyli cześć albo pa, to mówią hajusz albo bajusz i właśnie z takim śpiewnym akcentem, więc proszę tutaj mnie nie krytykować w komentarzach, ja tylko cytuję. No i Agatusz to oczywiście moje imię z dodatkiem szy albo usz, to jest takie trochę jakby pieszczotliwe, bym powiedziała. Izraelczycy bardzo lubią tak pieszczotliwie do siebie mówić. Tymczasem dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jak przyjedziecie do Izraela, to oczywiście możecie wykorzystać mój autorski słowniczek turysty i posługiwać się właśnie głównie tymi słówkami, które dzisiaj wymieniłam i na pewno wszyscy Izraelczycy Was zrozumieją. Mało tego, będą zachwyceni, że tak doskonale mówicie po hebrajsku. Zostawcie łapki w górę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, wsparcia go na Patronite i widzimy się w kolejnym odcinku.